Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj znowu pojawia się recenzja książki, a będzie to książka Susza Grahama Mastertona. Także jeżeli jesteście ciekawi, co to za książka i czy mi się spodobała, to oglądajcie dalej. Książkę otrzymałam od wydawnictwa Dom Wydawniczy Rebel, za którą bardzo dziękuję. Jest to książka przerażająca wizja świata bez wody, więc bardzo zachęcające zdanie. Możecie sobie teraz obejrzeć, jak wygląda okładka. Mamy taką spękaną ziemię i tutaj możecie sobie przeczytać, zatrzymać filmik, o czym dokładnie ta książka jest. Jeżeli co mogę ogólnikowo powiedzieć o tej książce, że jedną, jedyną wadę ma w sobie. Jak ją czytałam, to niestety, ale okładka schodzi, nie wiem, czy będziecie tu widzieć. Tutaj taka folia schodzi, niestety, ale chyba nie widzicie. I kiedyś raz też tak miałam taką sytuację, ale z książką kieszonkową i myślałam, że to dlatego, że jest mała i taka nieporęczna i szybciej się niszczy, a tu właśnie zauważyłam, że zaczyna folika schodzić, więc tak troszkę niefajnie, bo tylko ja ją przeczytam, że nikomu nie zdążyłam pożyczyć ani podarować, żeby sobie przeczytał i ocenił, czy jemu też się spodoba, a często książki pożyczam. Także no troszkę szkoda, ale przeważnie jeżeli się naklei delikatnie taśmą przezroczystą, to wtedy to naprawdę już nie widać i jest zabezpieczone i po prostu nie idzie na całą okładkę, także ja wolę sobie zawsze zabezpieczyć. I to jest jedyny taki minus tej okładki, a także bez przedłużania przechodźmy do jej treści. Ogólnie jest to moje pierwsze spotkanie z autorem, jeszcze nigdy nie czytałam książek Grahama Mastertona, także myślę, że pierwsze i po przeczytaniu lektury uważam, że nie ostatnie. Od pierwszych stron akcja zaczyna się toczyć, także nie nudzimy się, cały czas jest jakieś napięcie, jest zaciekawienie, co dalej się wydarzy. I jak dla mnie takie książki uwielbiam, gdzie od pierwszych stron coś się dzieje, coś się wydarzyło i tak czytelnik dąży do tego, żeby się dowiedzieć, co w końcu się okaże, czy coś się wyjaśni i tak dalej. Cała historia odbywa się w Kalifornii, a dokładnie w mieście San Bernardino, gdzie trwają bardzo, ale to bardzo upalne dni, a w dzień temperatury sięgają 50 stopni Celsjusza, więc dla mnie to jest ogromnie gorąco, bo teraz jak my mamy w Polsce ponad 30 parę, to dla mnie to już jest upał, a co powiedzieć, jeżeli ma się na dworze ponad 50 stopni, to już w ogóle się do pracy nie chce chodzić ani nic, także coś strasznego. I przez te upały zaczyna brakować wody, ponieważ nie padał bardzo dawno deszcz. Przez to wodociągi niestety nie mają jak dostarczać wody, a gubernator z politykami uznaje, żeby wodę racjonować i odcinać danym dzielnicom. I gubernator wpadł na taki genialny dla niego pomysł, że odcinamy wodę najbiedniejszym, którzy za nią nie płacili, którzy nie pracują i żyją tylko z podatków, a ci najbogatsi będą mogli korzystać z wody bez większych zmian, nie będą musieli jej zakręcać, będą mogli sobie podlewać trawniki i robić z nią, co po prostu będą chcieli, tak? Jak ludzie się o tym dowiedzieli, powstały napaści, bunty, protesty, a nawet morderstwa. Głównym bohaterem tej książki jest Marty, który pracuje w opiece społecznej i zna większość ludzi z tych dzielnic właśnie biedniejszych i chce im pomóc jakoś przetrwać ten trudny czas, ale jest również też byłym żołnierzem, który pracował w Afganistanie i ma takie doświadczenia, które właśnie w tym momencie pomagają mu, ale niestety wcześniej nie mógł się kompletnie dogadać z rodziną. Pomimo braku wody, problemów z wodą, to u rodziny Martina pojawiał się problem bardzo duży, istotny, ponieważ jego syn niestety, ale wpadł w problemy z prawem i muszą je jakoś rozwiązać. Dlatego rodzina podejmuje bardzo poważne decyzje i żeby przetrwać ten trudny czas, ale Wam nie powiem, co zrobili, żeby Wam nie opowiedzieć całej historii tej książki, a najchętniej bym to zrobiła, ponieważ zakończenie mnie troszkę zszokowało i myślałam, że troszkę inaczej się potoczy, bo kibicowałam tej grupie osób, także no zaskakująca.
W książce znajdziemy ludzką depresję, wolę do walki, napaści oraz niestety, ale też napaści na sklepy, napaści na posesje prywatne, a także gwałty. Po przeczytaniu tej książki zrozumiałam, że na co dzień korzystamy z wody i nawet na nią szczególnie nie zwracamy uwagi. Po prostu jest i tyle. I dopiero zauważamy, jak jej nie ma i nam brakuje i jesteśmy w szoku i nie wiemy, co zrobić. I na co dzień jakoś jej szczególnie nie oszczędzamy, nie pamiętamy o tym. Pamiętam, jak kilka lat temu w Polsce były takie susze i właśnie w mojej miejscowości zabrakło wody. Wszystkie studnie wyschły i nie mieliśmy. Także też była to ciężka sytuacja, ale na szczęście nie było tak drastycznie jak w tej książce, ponieważ szybko nam tą wodę zaczęli dowozić. Wiadomo, to już nie jest to samo, jak mamy wodę z kranu i możemy sobie ją puścić, a wodę taką mieć w baniakach wielkich, no to jest faktycznie troszkę uciążliwe, że na przykład umyć włosy, czy po prostu z siebie umyć, tak? To też jest ciężko. I dopiero wtedy człowiek docenia faktycznie znaczenie naszej wody, że bez niej nie ma życia kompletnie. Podsumowując tą książkę, jest to bardzo wciągająca książka, pełna akcji oraz taka, żeby troszeczkę wyciągnąć wnioski. Może warto zacząć oszczędzać tą wodę, może warto też zwracać uwagę na rzeczy, które zawsze są, a co się stanie, jak znikną, które niby są, po prostu są, a my na nie nie zwracamy uwagi i po prostu dopiero je zauważamy, jak ich brakuje albo znikną, tak jak tutaj ta woda. Także taka książka troszeczkę do refleksji, do przemyśleń i myślę, że warto ją przeczytać. Zaraz Wam powiem, ile ma stron, bo kiedyś ktoś mi pod filmikiem się też zapytał, czy są obszerne. Akurat ta książka ma 360 stron, więc tak standardowo. I chyba to by było wszystko na temat tej wody. Ogólnie jak czytałam tę książkę, to akurat nie było tych upałów u nas, a były burze i deszcze, także troszkę mi się głupio czytało, bo sobie myślałam, niech ci bohaterowie przyjdą do mnie, u mnie jest pełno wody. Także, ale jeżeli byśmy ją czytali w te upały takie, że nie ma deszczu, faktycznie u nas była jakiś czas temu ziemia spękana, no to faktycznie to byśmy się jeszcze bardziej wczuli w tą atmosferę tej książki. W książce jest bardzo dużo też bohaterów, których polubiłam, a na których też się zawiodłam bardzo. Na pewno kto czyta tą książkę, to wie, o kim mówię, o jakiej kobiecie, na której się zawiodłam jej zachowaniem. Także bez przedłużania serdecznie Wam ją polecam i życzę Wam miłej niedzieli. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!